Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na mój ulubiony, tradycyjny sernik krakowski. Jest przepyszny, z charakterystyczną kratką, z rodzynkami i z lukrem. Jest to ciasto, które przypomina mi moje dzieciństwo. Spróbuj upiec je razem ze mną. Zapraszam. Dokładny przepis znajdziesz także na dole pod filmem w opisie. Rozpoczniemy od przygotowania ciasta. Przesiewamy 400 g mąki pszennej. Dodajemy 200 g zimnego, pokrojonego masła. Wsypujemy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 100 g drobnego cukru, paczkę cukru waniliowego i szczypiemy ciasto. Kiedy otrzymamy piasek, dodajemy 1 jajko i 1 żółtko. Białko wykorzystamy później. Wsypujemy szczyptę soli, mieszamy i wyrabiamy ciasto. Jeżeli możesz, napisz mi, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. Ciasto kończymy wyrabiać na stole. Ciasto jest miękkie i elastyczne. Odcinamy kawałek ciasta na paseczki i całe ciasto wkładamy do lodówki na pół godziny. Stół posypujemy lekko mąką, wyciągamy ciasto z lodówki, tę większą część, i wałkujemy ją na cienki placek. Pamiętajmy, aby niezbyt mocno przyciskać ciasto wałkiem. Placek powinien być mniejszy niż foremka, którą przygotowałam, o wymiarach 20 na 30 cm. Foremkę wykładamy papierem do pieczenia. Przekładamy ciasto i rozkładamy palcami, aby wypełnić całą powierzchnię foremki. Ciasto można także pokroić na kawałki i nimi wyłożyć dno, łącząc palcami. Każdy sposób jest dobry. Ciasto dziurkujemy widelcem i pieczemy około 15 minut w temperaturze 180 stopni na środkowej półce piekarnika. Teraz wyciągamy mniejszy kawałek ciasta z lodówki. Będziemy przygotowywać paski. Jeżeli ciasto jest zbyt twarde, czekamy chwilę, aż zmięknie. Na lekko posypanym stole mąką rozwałkowujemy delikatnie ciasto na cienki placek i wycinamy paski o szerokości 1 lub 1,5 cm. Paski na kratkę układamy na papierze położonym na tacy. Wyrównujemy paski, aby były proste i wkładamy je do lodówki na około pół godziny. Teraz przygotujemy masę z sera. Zużyjemy kilogram zmielonego twarogu półtłustego lub tłustego. Do niego wlewamy 6 średnich jajek, 120 g miękkiego masła, wsypujemy 150 g drobnego cukru, paczkę cukru waniliowego, 3 łyżki skrobi ziemniaczanej i mieszamy mikserem albo blenderem. Miksujemy na wolnych obrotach, nie musimy napowietrzać naszej masy. Do wcześniej namoczonych i wyciśniętych rodzynek wsypujemy 1 łyżeczkę mąki. Rodzynki mieszamy z mąką i dodajemy je do gotowej masy serowej. Mieszamy teraz już wszystko łyżką, nie używamy miksera. Na podpieczone ciasto przekładamy masę z sera. Masę wygładzamy. Piekarnik mamy nagrzany do 160 stopni. Wcześniej przygotowane paski z ciasta wyciągamy z lodówki i układamy je delikatnie na masie z sera. Nie przyciskamy paseczków. Układamy je według gustu. Piekarnik nagrzewamy do 160 stopni. Paski możemy posmarować rozmąconym białkiem,
które zostało nam z jajka, które wykorzystaliśmy do przygotowania ciasta. Sernik pieczemy przez około 60 minut w temperaturze 160 stopni. Ja mój sernik piekłam na dole piekarnika. Piekarnika nie otwieramy absolutnie aż do samego końca. Po upieczeniu otwieramy drzwiczki piekarnika, przetrzymujemy tam ciasto jeszcze przez około 20 minut. Jak widzisz, sernik nie wyrósł podczas pieczenia i także nie opadł po wystygnięciu. Jest płaski jak stół. Chłodzimy nasz sernik, a w tym czasie przygotowujemy lukier ze 120 g cukru pudru i 3-4 łyżek soku z cytryny lub z wody. Wodę dolewamy stopniowo, po łyżce, cały czas mieszamy i sprawdzamy gęstość lukru. Zimny już sernik polewamy lukrem. Sernik wkładamy do lodówki. Sernik krakowski jest najlepszy na następny dzień. Sernik krakowski ma masę serową zbitą, kwaskową. Jest przepyszny. Polecam Ci ten przepis na pyszny sernik krakowski, taki jak z dawnych lat, tradycyjny, z kratką, z lukrem i z rodzynkami. Jest idealny na każdą okazję. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków i komentarzy, za które bardzo dziękuję. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!